Ojej, co się dzieje? Krzyk, rozpacz i najgorsze jest to, że ta rozpacz pochodzi od ekonomistów, którzy spodziewali się, że polski przemysł i polska gospodarka nie odniesie jakiejś porażki, że będzie się rozwijała. No może nastąpi jakiś malutki spadeczek, a tu rok do roku produkcja przemysłowa w marcu spadła o 6%, jak podał GUS. I w dodatku tych złych wieści z GUS-u, a częściowo może dobrych, zależy dla kogo jest dużo, ale tak zawsze kończy się oderwanie od rzeczywistości. Była pewna królowa, zresztą Francji, która podobno postulowała, aby biedny, głodujący naród, którego nie stać na chleb, jadł ciasteczka. Skończyło się to stratą głowy zarówno jej, jak i męża. Tacy byli Francuzi nerwowi. Mam nadzieję, że teraz się tak nie skończy, ale jednak, jeżeli politycy i gospodarka bazuje na fałszywych założeniach, na fałszywych poglądach, no to jest niedobrze, a w tej audycji zobaczycie wszystkie te wykresy, które migają na slajdach. W tej chwili zobaczycie je i zostaną one omówione. Zapraszam jednak również do subskrybowania tego kanału, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości i gospodarka. Zaglądania na stronę cement24.pl, gdzie te audycje znajdziesz z takimi wykresami, które można dowolnie sobie powiększać i również z innymi audycjami, także ze szkoleniami o obrocie nieruchomościami. I cóż, jaki ma związek gospodarka z rynkiem nieruchomości? Ogromny. Dopiero co zresztą była audycja o nastrojach konsumentów i bardzo dużo Waszych komentarzy, co do których będę chyba musiał zrobić kolejną audycję. Ale teraz te informacje z GUS-u naprawdę są bardzo ciekawe. I dlaczego powiedziałem, że niektórzy ekonomiści, obserwatorzy gospodarki są oderwani od rzeczywistości? Ja dziś rano poszedłem na spacer z psem rano, to znaczy trochę przed 8. Było na dworze 2 stopnie plus, tylko całe szczęście. I przed sklepem z ciuchami, tanimi ciuchami, takim po sąsiedzku położonym sklepem ciuchlandem, już stała kolejka, a sklep otwiera się o godzinie 11 i ta kolejka stoi w zasadzie tam co tydzień, wtedy kiedy jest nowa dostawa. Pytanie, czy to stoją hobbyści, którzy lubią kupować ubrania, czy też ludzie, których po prostu nie stać na kupowanie normalnych ubrań i wolą skorzystać, czy też muszą skorzystać z ubrań oferowanych przez Ciuchland? Ja odpowiedzi nie znam, może wy znacie, sami sobie odpowiedzcie. A jaki jest świat fikcji jeszcze? No na przykład to, że Główny Urząd Statystyczny ogłasza, że nasze zarobki wynoszą ponad 8 tysięcy. W jednej wersji 8400, to z premiami, a bez premii i nagród zysku lekko parę złotych ponad 8 tysięcy. Ale czy to jest prawda? Kto z Was dostaje taką średnią? Zapewne na kanale jest więcej słuchaczy, którzy zarabiają więcej, znacznie więcej. Ale czy to jest średnia? Rynek nieruchomości i gospodarka jest dla przeciętnych ludzi tak naprawdę. A po pierwsze, ta średnia to jest tylko takie brutto liczone dla pracownika. 8 tysięcy na brutto to na rękę jest na granicy 5-6 tysięcy, a dla pracodawcy jest to ponad 10 tysięcy, czyli tak naprawdę pracodawca płaci ponad 100% czy około 100% więcej niż dostaje jego pracownik, gdyby nie te wszystkie opłaty, które są pobierane, ale w dodatku te 8 tysięcy jest obliczane z przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 9 osób i z takich lepszych przedsiębiorstw i w ogóle z przedsiębiorstw, czyli te zarobki dotyczą obliczania i odnoszą się do takiej, można powiedzieć, trochę uprzywilejowanej, lepiej zarabiającej grupy około 30, może trochę więcej niż 30% Polaków. Mediana zarobków w Polsce, czyli nie średnia arytmetyczna, ale
to, co zarabia 50% Polaków, jest znacząco niższa i to jest tak mniej więcej o 20 parę procent niżej niż ta średnia. Nic dziwnego, że oni muszą oszczędzać. A co się dzieje w ogóle w gospodarce? No, w gospodarce dzieje się ciekawie, bo wskaźniki cen produkcji sprzedanej w marcu 2024 spadły o 9,6% produkcji w przemyśle. A inflacja? No inflacja jest i w sklepach widzimy wyższe ceny. Produkcja w ogóle sama w sobie, jak już powiedziałem na wstępie, się załamała. Przeciętne zatrudnienie w Polsce spadło delikatnie, na razie delikatnie, o 0,2% w sektorze przedsiębiorstw. Jednocześnie rok do roku o 12% wzrosły nasze zarobki. Czyli nasze zarobki rosną, a przedsiębiorcy tną. I co gorsza, są zapowiedzi o kolejnych cięciach, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji. Jeżeli chodzi o badanie nastrojów wśród przedsiębiorców, nie konsumentów, to co było w poprzedniej audycji, tylko wśród przedsiębiorców, to można powiedzieć, że ono, niektórzy twierdzą, się poprawiło, pozostając nadal w ujemnych wartościach, czyli tak naprawdę są to złe nastroje, a w dodatku warto powiedzieć, że niektórzy twierdzą, że budownictwo się rozwija, do czego zaraz przejdziemy, a jednocześnie akurat branża budownictwa i budowlańcy są jednymi z tych przedsiębiorców, którzy mają najgorsze nastroje i przewidywania co do swojej przyszłości. Jak to wszystko wygląda w budownictwie mieszkaniowym, bo przecież nasz kanał jest oczywiście o nieruchomościach. No i mamy taki akurat mało istotny wskaźnik. To jest to, co oddano do użytkowania w marcu 2024. Jest to 88,1% tego, co oddano do użytkowania rok temu. Dlaczego mówię, że to jest nieistotne? No po prostu dlatego, że to jest po prostu bardzo często rezultat realizowania przez deweloperów kontraktów, które zostały zawarte rok temu, 2 lata temu, a po prostu teraz skończyły się budowy i trzeba to oddać i trzeba powiedzieć, że wtedy rozpoczynało się dużo budów, a potem coraz mniej, do czego zaraz przejdę. Ale trzeba wyraźnie powiedzieć, w marcu 2024 ruszyło się w pozwoleniach wydawanych na budowę, czy też w dokonywaniu zgłoszeń. W budownictwie indywidualnym rok do roku no to ponad 9% więcej. W budownictwie deweloperskim przeznaczonym też na wynajem, na sprzedaż ponad 48% więcej, można powiedzieć szturm. Bardzo podobnie wygląda to w przypadku budów rozpoczynanych indywidualnie o 6,5% więcej w stosunku do marca 2023, a w tym budownictwie deweloperskim 43%. Średnio i ogółem razem biorąc to w stosunku do marca 30% więcej budów rozpoczęto we wszelkich formach budowania, a w pierwszym kwartale 2024 to w ogóle o 55,8% więcej niż w pierwszym kwartale 2023. Wobec tego zapowiada się boom na budowę i widzicie to na wykresie, gdzie macie tymi kropkami oznaczone takie 12-miesięczne okresy. Ten ostatni okres jest taka stabilizacja i teraz budowa. Oczywiście chodzi o najważniejszy wskaźnik, czyli o to, jak dużo budów nowych mieszkań jest rozpoczynanych. Widzimy też, że właściwie przez dwa poprzednie 12-miesięczne okresy to był w miarę nieustanny spadek, czyli można powiedzieć, że troszeczkę odbiliśmy się od dna i nasze budownictwo wygląda trochę lepiej, ale w porównaniu z tymi informacjami dotyczącymi sytuacji w przemyśle, sytuacji w gospodarstwie, w porównaniu z tym, co powiedziałem o zarobkach, które rosną, ale rosną właśnie nie wiem, czy bardziej na papierze i teoretycznie, bo to jest ta średnia,
czy też ta mediana tak rośnie, a szkoda, że mediana w ogóle nie jest często podawana, oficjalna mediana nie jest często podawana przez GUS. To wszystko niekoniecznie wygląda najlepiej. Co możemy powiedzieć? Jeżeli by bariera w tych zarobkach i bariera w zarabianiu poprzez ludzi pieniędzy stała się istotną barierą i te takie osłabienie gospodarcze faktycznie nastąpiło, bo to, co teraz się wydarzyło, to są jak gdyby tylko pierwsze sygnały, jak to będzie bardzo trwałe i czy będzie trwałe. Tego nie wiemy. Jeżeli by to miało być kontynuowane, a jednocześnie spotkać się właśnie z ożywionym ruchem w budownictwie, to gdyby nie było jakichś sztucznych programów napędzających budowę, napędzających popyt, takiego pchania pieniędzy w popyt dotacjami, na przykład do kredytu Mieszkanie na Start, no to można by powiedzieć, że na rynku nieruchomości dojdzie do jakiegoś już wielokrotnie spodziewanego przez wielu ekspertów i zapowiadanego przesilenia. Dlaczego powiedziałem wielokrotnie? Dlatego, że tak naprawdę na naszym rynku nieruchomości widać było sygnały nasycenia tego rynku i dojścia do jakiegoś poziomu oporu już wtedy, kiedy za chwilę wystąpiła pandemia COVID. I można powiedzieć, że pandemia COVID uratowała lub podbiła rynek dla niektórych. Dlaczego? Dlatego, że wtedy, przypomnijcie sobie, nagle stopy procentowe, czy też w ogóle odsetki płacone z tytułu posiadania lokat w banku stały się niemal zerowe. Kredyty bardzo tanie. Wiele osób, bojąc się, że stracą swoje oszczędności, zaczęło inwestować w mieszkania, zaczęło się kupowanie mieszkań i wtedy właśnie rzuciliśmy się na rynek. Drugi raz taki impuls na rynku, no to oczywiście był napływ Ukraińców i doskonały sposób na zarabianie na wynajmie. Wiele osób uważało, dobrze, to my zainwestujemy w ten wynajem. Kolejnym takim impulsem to już była zupełnie inna klientela, ale to byli różni ludzie. Byli ci, którzy chcieli kupić mieszkanie, a nie zasługiwali na bezpieczny kredyt 0%, ale bali się podwyżek. I byli ci, którzy korzystali z tego kredytu, bo wreszcie mogli coś kupić. Oni również wytworzyli popyt. Czyli ten nasz rynek został podbity kilka razy, nie wszedł we właściwą dla cyklu gospodarczego korektę i teraz ma szansę wejść w tę korektę, ale to się okaże. Nie wiemy, co będzie w gospodarce w najbliższej przyszłości. Obecne wyniki, te, które widzimy, w nawiązaniu do naszej poprzedniej audycji, zresztą o nastrojach konsumenckich, pokazują, że nie wszyscy w społeczeństwie widzą tak różowo naszą przyszłość, jak to jest w mass mediach, w takich głównych mediach głównego nurtu podawane przez tak zwanych topowych ekspertów od ekonomii. Kto ma rację? Czy to rację ma naród, który zaczyna się bać? Czy rację mają eksperci, którzy nagle zostali dzisiaj zaskoczeni informacją o tej nie najlepszej sytuacji w polskim przemyśle? Tak można twierdzić z ich wypowiedzi. No to się dopiero okaże. W każdym razie, patrząc się na rynek nieruchomości, widzimy małą w tej chwili opłacalność kupowania mieszkań po to, żeby wynajmować, czyli kiepski zwrot z inwestycji. Widzimy to, że stopy procentowe zapowiadane są na razie dość wysokie. Utrzymywanie ich na dość wysokim poziomie może się to zmienić, zobaczymy, ale na razie są takie zapowiedzi. Widzimy też możliwość, a przynajmniej zapowiedzi tego, że inflacja będzie rosła. Ale też widzimy, że jeżeli przemysł idzie w dół, to jakieś powody tego są. I pytanie teraz, czy ta zapaść w przemyśle, zapaść to może zbyt duże słowo, ale czy ten spadek taki nagły, 6% rok do roku, będzie skutkował dalszymi zwolnieniami i pogłębianiem się bezrobocia, czy też jest to po prostu okresowy
spadek, z którego się wybijemy. W każdym razie podkreślam jeszcze raz, dzisiejszy dzień zaczął się od tego, że wielu ekonomistów, wielu ekspertów, którzy do tej pory mówili, nie, to planujemy, że polska gospodarka, polski przemysł spadnie o 1%, zostało zszokowanych tym spadkiem. Zobaczymy, jak będzie. Ja od razu chciałem powiedzieć, że przepraszam niektórych, którzy oczekują, że ja powiem, otóż ceny nieruchomości za rok wzrosną o 10%, albo że spadną za pół roku o 5%. Jeżeli chcecie takich informacji, no to trzeba się zwrócić do wróżki. My tu nie mamy szklanej kuli. Czynników oddziałujących na polski rynek nieruchomości i na polską gospodarkę jest tak dużo i taką mamy w tej chwili niepewność, że na pewno nie podejmiemy się twierdzenia, że nieruchomości będą zawsze drożały, bo to jest w ogóle absolutna bzdura, ale też nie powiemy, że rynek się musi załamać. Perspektywa jest taka, że jeżeli inwestujesz na rynku nieruchomości, powinieneś być teraz ostrożny. Jeżeli inwestujesz na rynku nieruchomości mieszkalnych, to musisz pamiętać podstawową zasadę, że te rynki są rynkami lokalnymi. I to, co my tu mówimy o jakichś średnich dla całej Polski, absolutnie nie musi się odnosić do nieruchomości, w której ty rozważasz swoje inwestycje, bo są w Polsce miejscowości, do których ciągle przyjeżdżają ludzie, jest imigracja wewnętrzna i chcą tutaj mieszkać. Są też miejscowości, z których ludzie się wynoszą. W dodatku perspektywy te takie długookresowe demografii dla Polski, liczby urodzeń, liczby ludności są dosyć pesymistyczne, jeżeli patrzymy się na liczbę ludności. Jeżeli nie będzie imigracji z zewnątrz, zapowiadany jest znaczący spadek ludności w Polsce, ale to w perspektywie iluś lat dopiero. Ale podkreślam, na jednych rynkach będzie następował duży odpływ ludności, bo ludzie tam po prostu nie będą chcieli mieszkać. Na innych rynkach nadal będą atrakcyjne miejsca pracy i nadal ludzie będą do tych miejscowości napływali. Wobec tego, jeżeli gdziekolwiek inwestujesz w nieruchomościach, to patrzcie na ten podstawowy, już wielokrotnie powtarzany czynnik inwestowania i czynnik decydujący o cenie nieruchomości, a tym czynnikiem jest po prostu lokalizacja, jeżeli chodzi o nieruchomości mieszkalne. Jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów. Zapraszam do wchodzenia na stronę cement24.pl. Tam znajdziesz te wykresy w bardziej statystycznej formie. Znajdziesz również szkolenia o obrocie nieruchomościami. Zapraszam również do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. Cześć, trzymajcie się!